1 września 1939 roku, godzina 4:45 rano. Pancernik Schleswig-Holstein otwiera ogień w stronę Westerplatte. Niemieckie wojska przekraczają granice Rzeczypospolitej Polskiej na całej jej długości. Jednak w tej wersji historii depesze płynące z Warszawy do Londynu i Paryża nie spotykają się z dyplomatycznym unikaniem odpowiedzialności. W Londynie premier Neville Chamberlain pod naciskiem opinii publicznej i własnego gabinetu podejmuje decyzję, która zmienia bieg dziejów. O godzinie 9 rano, zaledwie 4 godziny po rozpoczęciu agresji, brytyjski ambasador w Berlinie składa ultimatum z terminem wygasającym o południu tego samego dnia. Francja, związana ścisłymi umowami wojskowymi z Polską, nie czeka na brytyjskie kroki. Premier Edouard Daladier ogłasza powszechną mobilizację już o 10 rano. O godzinie 13 Wielka Brytania i Francja oficjalnie wypowiadają wojnę III Rzeszy. Zamiast dziwnej wojny, świat staje się świadkiem natychmiastowej ofensywy. Pierwsze eskadry królewskich sił powietrznych startują z lotnisk w południowej Anglii. Ich celem nie są ulotki, lecz węzły kolejowe w Zagłębiu Rury oraz bazy marynarki wojennej w Wilhelmshaven. Niemiecka obrona przeciwlotnicza, skoncentrowana na froncie wschodnim, jest całkowicie zaskoczona. W Warszawie prezydent Ignacy Mościcki otrzymuje depeszę od króla Jerzego VI. Nie jesteście sami. Polskie dowództwo, mimo ciężkich bombardowań lotnisk, zdołało ukryć większość swoich maszyn na lotniskach polowych, co w połączeniu z informacją o alianckiej pomocy daje pilotom nową energię do walki. 2 dni później brytyjski korpus ekspedycyjny rozpoczyna lądowanie w portach północnej Francji w tempie, którego niemiecki wywiad nie przewidział. Adolf Hitler, przebywający w swoim pociągu sztabowym Ameryka na Pomorzu, wpada w furię. Generałowie Wehrmachtu ostrzegają: zachodnia granica jest niemal bezbronna. Z frontu polskiego zostają odwołane 2 dywizje pancerne, które miały zamknąć kleszcze wokół Warszawy. Pod koniec pierwszego tygodnia wojny sytuacja Niemiec staje się krytyczna. Ofensywa w Polsce, choć terytorialnie skuteczna, traci impet. Brak wsparcia Luftwaffe, która musiała zostać częściowo przebazowana na zachód, do walki z brytyjskimi i francuskimi bombowcami pozwala polskiemu lotnictwu na wykonanie serii skutecznych kontrataków. Na zachodzie Francuzi zajmują miasto Saarbrücken. W Moskwie Józef Stalin obserwuje rozwój wypadków z rosnącym niepokojem. Pakt Ribbentrop-Mołotow zakładał szybki upadek Polski i długotrwałe wykrwawianie się mocarstw zachodnich. Tymczasem Niemcy wydają się być na skraju załamania pod ciężarem walki na 2 fronty. Niemieckie Naczelne Dowództwo Wojsk Lądowych podejmuje dramatyczną decyzję o wstrzymaniu natarcia na Warszawę. Priorytetem staje się ratowanie zachodniej granicy. Ponad 15 dywizji, w tym kluczowe jednostki zmechanizowane, zostaje załadowanych na pociągi i skierowanych na zachód. Polska Armia Poznań pod dowództwem generała Tadeusza Kutrzeby wykorzystuje tę lukę i uderza na odsłoniętą flankę niemieckiej 8 Armii. Bitwa nad Bzurą, zamiast być desperacką próbą przebicia się, staje się wielką operacją ofensywną, która zmusza Niemców do panicznego odwrotu spod łodzi. W tym samym czasie francuskie ciężkie czołgi Char-B 1 bis przełamują pierwsze umocnienia linii Zygfryda w rejonie Zweibrücken. Niemiecka obrona, pozbawiona nowoczesnego sprzętu przeciwpancernego, nie jest w stanie powstrzymać stalowych potworów. Logistyka niemiecka zaczyna zawodzić. Braki paliwa na froncie wschodnim stają się coraz bardziej odczuwalne, ponieważ zapasy kierowane są na zachód. 17 września dochodzi do wydarzenia, które wstrząsa światem. Związek Radziecki, widząc słabość Niemiec i obawiając się, że alianci mogą zająć całą Europę przed nimi, decyduje się na interwencję. Jednak Stalin nie chce być postrzegany jako sojusznik przegrywającego Hitlera. Armia Czerwona przekracza wschodnią granicę Polski pod hasłem ochrony ludności ukraińskiej i białoruskiej przed niemiecką agresją, ale jednocześnie wysyła sygnały do Londynu i Paryża, że ich celem nie jest walka z aliantami. Rząd polski, znajdujący się wciąż w Warszawie, staje przed tragicznym wyborem. Marszałek Edward Śmigły-Rydz wydaje rozkaz: z bolszewikami nie walczyć, chyba że w razie natarcia z ich strony. Polska armia na wschodzie wycofuje się w stronę Rumunii i Węgier, zachowując swoje struktury. Na froncie zachodnim brytyjskie bombowce dokonują nalotu na Berlin. Choć straty materialne są niewielkie, efekt psychologiczny jest piorunujący. Niemcy zdają sobie sprawę, że wojna, którą obiecano im jako szybki triumf,
stała się walką o przetrwanie narodu. Próbują zorganizować nową linię obrony na Renie, ale tempo francuskiego natarcia jest zbyt duże. Generał Maurice Gamelin, zazwyczaj ostrożny, pod wpływem sukcesów decyduje się na odważny manewr oskrzydlający w stronę Frankfurtu nad Menem. W Polsce front stabilizuje się na linii Wisły. Niemcy są zbyt słabi, by forsować rzekę, a Polacy zbyt wyczerpani, by odbić zachodnie województwa bez wsparcia pancernego. Związek Radziecki zajmuje Wilno i Lwów, ale napotyka na opór lokalnych jednostek Korpusu Ochrony Pogranicza, które nie otrzymały rozkazu o unikaniu walki. Koniec września przynosi stabilizację frontu w Polsce na linii rzek Wisła i San. Niemcy kontrolują Prusy Wschodnie, Pomorze i Śląsk, ale centralna Polska z Warszawą, Krakowem i Lublinem pozostaje w rękach polskich. Związek Radziecki okupuje tereny na wschód od linii Curzona. Hitler, odizolowany w swojej kwaterze, oskarża generałów o zdradę. W Niemczech zaczynają pojawiać się pierwsze oznaki buntu. Brak dostaw surowców z zachodu i blokada morska nałożona przez królewską marynarkę wojenną powodują, że gospodarka Rzeszy zaczyna drżeć w posadach. Racjonowanie żywności w Berlinie zostaje wprowadzone z surowością nieznaną od czasów I wojny światowej. Październik jest miesiącem wielkiej dyplomacji. Włochy, widząc klęskę swojego sojusznika, ogłaszają stan zbrojnej neutralności, de facto wycofując się z osi. Benito Mussolini próbuje mediować, ale Winston Churchill, który w tym scenariuszu szybciej obejmuje tekę premiera, po upadku rządu Chamberlaina w wyniku skandalu związanego z wcześniejszymi zaniedbaniami, odpowiada krótko. Bezwarunkowa kapitulacja i wycofanie się ze wszystkich okupowanych terytoriów. Na froncie zachodnim Francja zajmuje Saarbrücken i wdzierają się w głąb Nadrenii. To pierwsze duże niemieckie miasto, które wpada w ręce wroga. W Polsce wojska polskie, wspierane przez brytyjskie dostawy sprzętu, płynące przez Rumunię i nowo otwarty korytarz przez Morze Czarne, rozpoczynają operację wyzwalania Wielkopolski. Niemiecka administracja cywilna ucieka w popłochu, a polskie oddziały partyzanckie na tyłach wroga paraliżują komunikację. Listopad 1939 roku. Związek Radziecki, widząc, że Niemcy są na krawędzi upadku, zaczyna naciskać na Polskę w sprawie ostatecznego przebiegu granic. Dochodzi do napięć, ale interwencja dyplomatyczna Stanów Zjednoczonych, które choć formalnie neutralne, udzielają aliantom ogromne kredyty i dostawy sprzętu, zmusza Stalina do powściągliwości. Zostaje podpisany układ w Brześciu, na mocy którego Związek Radziecki zobowiązuje się do wycofania części wojsk w zamian za gwarancję bezpieczeństwa i przyszłe wpływy w regionie bałtyckim. W Berlinie dochodzi do zamachu stanu. Grupa wyższych oficerów Wehrmachtu aresztuje Adolfa Hitlera w bunkrze pod kancelarią Rzeszy. Nowy rząd ogłasza zawieszenie broni na wszystkich frontach. Wiosną 1940 roku III Rzesza kapituluje. Wojna, która w naszej historii trwała 6 lat, kończy się po zaledwie kilku miesiącach. Polska pozostaje na mapie Europy jako państwo zwycięskie. Historia mogła potoczyć się właśnie tak, gdyby na początku wojny alianci naprawdę ruszyli do walki.